Cześć, jestem Damian i zapraszam do czwartej już części mojej małej serii na temat szycia skórzanych butów. W tym odcinku, po tym szybkim wstępie, zajmę się woskowaniem butów, a potem przejdę do tej głównej, długiej części, jaką będzie podsumowanie całego projektu. Opowiem Wam trochę o kosztach uszycia takich butów, ile to wynosiło w moim przypadku, a także powiem o różnych rzeczach, które szyjąc kolejny raz taką parę butów, zrobiłbym troszeczkę inaczej. Żeby wosk wchłonął się w skórę, ja na filmie ogrzewam ostrożnie but nad ogniem. Jest to niebezpieczne i należy zachować dużą ostrożność, ponieważ rozgrzany wosk może poparzyć, może się zapalić, a skórę butów można przypalić. Trochę bezpieczniejszą metodą jest ogrzewanie butów za pomocą elektrycznej opalarki. Suszarka do włosów się nie nada. Wytwarza za mało ciepła do rozpuszczenia wosku. Alternatywnie do natłuszczenia i zabezpieczenia butów można zastosować specjalne gotowe impregnaty do butów na bazie wosku, które nie wymagają takiego ciepła do wchłonięcia. Na koniec na moje buty nakładam bezbarwny krem i po paru minutach je poleruję bawełnianą skarpetką. Oczywiście nie musi to być skarpetka, może to też być zwykła szmatka. Ale w każdym razie po takim zabiegu to, czego użyjecie, nada się już dalej tylko do polerowania butów. A few moments later. Teraz opowiem Wam trochę o kosztach takiego projektu. Zanim powiem Wam o konkretach, chcę tylko wyjaśnić taką malutką gwiazdkę, która powinna się pojawić nad moimi słowami dotyczącymi już konkretnych kosztów. Wiem, że wiele osób może się z tym nie zgadzać, ale moim ulubionym źródłem kupowania surowców do w zasadzie większości moich projektów rzemieślniczych jest znany nam wszystkim polski serwis aukcyjno-ofertowy. Wiem, że sporo osób z różnych przyczyn go nie lubi. Może się nie zgadzać tutaj ze mną w kwestii cen. Na ten moment nadal mimo przeróżnych marż, opłat, często nadal dostaniemy najlepsze ceny. Oczywiście pojedyncze materiały być może kupimy taniej w sklepach internetowych. O sklepach stacjonarnych już nawet nie mówię. Tu w ogóle moim zdaniem nie ma konkurencji. Oczywiście dochodzą koszty transportu, ale przynajmniej w moim przypadku ja często staram się tak dobierać oferty czy osoby, od których kupuję, żeby jednak osiągnąć ten minimalny próg darmowej przesyłki. I to nie tak, że na siłę wciskam jakieś tam niepotrzebne rzeczy, tylko naprawdę materiały, które nawet jeżeli nie wykorzystam w danym konkretnym projekcie, przydadzą mi się do czegoś innego. Te ceny, które Wam podam, sprawdzałem sobie właśnie na tym portalu i mniej więcej tyle ja za nie dałem. Ale weźcie pod uwagę, że jeżeli będziecie kupować tylko te materiały, no to bardzo możliwe, bo nie uda Wam się kupić wszystkich materiałów w jednym sklepie u jednej osoby, więc bardzo możliwe, że będziecie musieli jeszcze zapłacić za przesyłkę kilkukrotnie. Oczywiście możecie to kupić w sklepach stacjonarnych, jeżeli gdzieś blisko Was są sklepy, które takie materiały będą miały, ale wtedy to, czego nie wydacie na przesyłkę, wydacie po prostu na te przedmioty, bo te ceny będą wyższe. Także
Już reasumując i zaraz przechodząc do faktycznych kosztów, to co mówię to troszkę taka wyidealizowana wersja. Jeżeli będziecie musieli zapłacić jeszcze za koszty przesyłki lub kupić te materiały w sklepie stacjonarnym bądź w innym sklepie internetowym, ale gdzie za tę przesyłkę będziecie musieli zapłacić, no to w rzeczywistości te koszty o kilkanaście, kilkadziesiąt złotych mogą wzrosnąć. Weźcie oczywiście pod uwagę, że są to koszty na dzień dzisiejszy, czyli tak naprawdę końcówka stycznia roku 2022, kiedy to nagrywam. Oglądając to za jakiś czas, oczywiście nie wszystkie koszty będą takie same. Raczej bym się spodziewał, że w najbliższej przyszłości pójdą one do góry. Na potrzebę tego filmu przygotowałem sobie zestawienie w Excelu. Zaczynając od najważniejszego materiału w przypadku szycia skórzanych butów, czyli oczywiście skóra. Podstawowym materiałem w szyciu tych butów była dla mnie skóra garbowana roślinnie i tu oczywiście należy podkreślić, że jest to skóra garbowana roślinnie, ponieważ już jakby nie wchodząc tutaj mocno w szczegóły, w porównaniu z chociażby tańszą i szerzej dostępną skórą garbowaną chromowo, skóra garbowana roślinnie jest bardziej podatna na formowanie. Po zmoczeniu, tak jak mogliście to widzieć w poprzednich odcinkach, tą skórę da się formować. Po prostu. Do uszycia cholewki użyłem skóry o grubości około 2 mm. Kupiłem jeden arkusz, za który zapłaciłem około 92 zł. W zupełności wystarczyło to na uszycie całej tej pary i trochę tej skóry jeszcze mi zostało. Przy czym drugiej pary butów już z tego bym nie uszył. Osobiście uważam, że niebezpieczne byłoby kupienie mniejszego arkusza, tak żeby tej skóry było na styk, tak żeby ograniczyć koszty. Że przy czymś takim lepiej mieć ten zapas. Drugim arkuszem skóry, który używałem, była również skóra garbowana roślinnie, ale o grubości około 1 mm. I tej skóry użyłem przede wszystkim na język i na usztywnienie palców oraz tutaj zapiętkę. Za ten arkusz zapłaciłem około 43 zł i w tym wypadku tej skóry zostało mi jeszcze dużo. Także w tym wypadku, jeżeli miałbym kupować skórę tylko do szycia butów, no to można spokojnie pomyśleć o jakimś mniejszym arkuszu. Międzypodeszwa. Tą międzypodeszwę kupiłem już wstępnie wyciętą w kształt ludzkiej stopy. Miała ona grubość około 4 do 5 mm i za tutaj już parę tych międzypodeszw zapłaciłem około 26 zł. Styrogum, czyli to ten materiał, który użyłem na moją zewnętrzną podeszwę, za arkusz zapłaciłem 10 zł, około 10 zł i starczył on spokojnie na obie te podeszwy. Plus zostało mi jeszcze tyle, że wyciąłbym jeszcze trzecią, no ale pary butów z tego bym nie zrobił. Do sklejenia tego wszystkiego zastosowałem klej Butapren. Oczywiście tu jakby myślę, że większość klei kontaktowych dostępnych na rynku się sprawdzi. Na początku kupiłem sobie jedną tubkę o pojemności 40 ml i to było za mało na oba buty. Zacząłem jeszcze używać drugiej. Więc na taki projekt myślę, że taka większa tubka około 100 ml to jest tutaj bezpieczny zapas, żeby tego kleju wam na pewno nie zabrakło. I to jest koszt około powiedzmy 5 zł. W internecie kupicie taniej, w sklepie stacjonarnym na pewno więcej, myślę, że nawet i 10 zł może wynieść taka tubka. Skórzane rzemyki, które zastosowałem na sznurówki. Za parę takich rzemyków zapłacimy około 10 zł. Dalej lniane nici. Ja zastosowałem dwie grubości. Cieńsze do zszycia cholewki i grubsze na połączenie cholewki z międzypodeszwą. Na ten moment kupienie takich nie za dużych szpulek tych dwóch grubości to jest koszt około 15 zł. Poza tym potrzebny będzie jeszcze wosk, który zastosowałem po pierwsze do oczywiście woskowania tych lnianych nici, a po drugie do zabezpieczenia skóry już uszytych butów. 100 gramów w zupełności powinno wystarczyć
I no, przy takiej mniejszej ilości trzeba się liczyć z kosztem około 10 zł za te 100 gramów. Podsumowując te wszystkie koszty materiałów, o których dopiero co powiedziałem, uzyskujemy w sumie około 210-220 zł. Oczywiście to uwzględnia te wszystkie materiały, które wymieniłem. Wolę podać raczej taki realny koszt niż taki mocno zoptymalizowany, gdzie te materiały, których nie wykorzystamy na buty, gdzieś tam później zagospodarujemy. Ponieważ ja wcześniej pracowałem już ze skórą, no to te narzędzia, które wykorzystałem do uszycia tych butów, w zasadzie wszystkie już miałem. Natomiast w przypadku osoby, która te narzędzia musiałaby po prostu kupić, nabyć do takiego projektu, to teraz jeszcze szybko przedstawię Wam koszty takich narzędzi. Na pewno takim podstawowym narzędziem, bez którego no uważam, że nie da się uszyć takich butów, jest oczywiście kopyto. Są metody szycia butów bez zastosowania kopyta. Tutaj chyba najpopularniejszą jest tak zwana na wywrotkę. Natomiast w przypadku tego rodzaju butów, gdzie ta nasza cholewka jest formowana, kopyto jest niezbędne. Kiedy szykowałem się do tego projektu, okazało się po dość długim przeglądaniu internetowych ofert i sklepów, że w Polsce chyba nie da się tak po prostu kupić kopyta szewskiego. Przynajmniej ja się nie spotkałem z gdzieś ofertą inną niż jakieś oczywiście używane i gdzieś tam wyprzedaże warsztatów szewskich. I oczywiście mówię tutaj o profesjonalnym, łamanym kopycie szewskim. Nie mówię tutaj o prawidłach do butów, tylko no faktycznie takim kopycie z prawdziwego zdarzenia. Być może gdzieś jest jakiś sklep, który oferuje takie kopyta i jakoś nie udało mi się do niego dotrzeć. Więc w moim przypadku kupiłem taki komplet drewnianych kopyt. Ja oczywiście musiałem je sobie trochę przygotować do tego, żeby nadawały się do szycia butów. W momencie kupna to był jeden cały kawałek drewna. Przeciąłem go sobie, żeby tak naprawdę umożliwić po uszyciu wyciągnięcie tego kopyta. Te dwa elementy były złączone śrubą i po uszyciu tych butów, to oczywiście było w środku, w bucie, śrubę wykręciłem, dzięki czemu ta tylna część się mogła wysunąć, no i potem z niemałym wysiłkiem tą przednią, większą też dało się wyciągnąć. Nie jest to idealna metoda, ale zadziałała. Gdybym miał szyć więcej butów na tym samym kopycie, no zastanowiłbym się 2 razy, czy jednak gdzieś nie uda mi się kupić profesjonalnego kopyta, ale na taki jednorazowy projekt w zupełności się nadały i za te moje kopyta zapłaciłem 50 zł. I do tego jeszcze należałoby doliczyć koszt gliny samoutwardzalnej, której użyłem, żeby tutaj nadbudować to kopyto, żeby ono miało odpowiedni kształt, odpowiednią wielkość dopasowaną do mojej stopy. No i oczywiście, żeby tutaj uzyskać ten czubek, który chciałem w moich gotowych butach. Pamiętajcie, że szyjąc takie buty, docelowy kształt waszego buta jest ściśle związany z kształtem kopyta. Więc jeżeli chcecie, dajmy na to, uszyć buty, które mają tutaj z przodu taki kwadratowy, kanciasty czubek, to na waszym kopycie też taki kanciasty czubek musicie zrobić. Do nadbudowania mojego kopyta drewnianego użyłem gliny samoutwardzalnej, takiej masy modelarskiej, tak naprawdę można by powiedzieć. I ja kupiłem cały kilogram. Zapłaciłem chyba niecałe 20 zł, ale to jest zdecydowanie za dużo. Około 250 gramów w zupełności wystarczy i tak wam pewnie jeszcze zostanie i wtedy mówimy o koszcie paru złotych. Kolejnym niezwykle ważnym narzędziem, którego używałem do formowania, jest taki wałeczek z drewna. Po angielsku nazywa się go wood slicker. No i on służy przede wszystkim właśnie do wygładzania skóry, a ta jego druga żłobkowana część do wykańczania krawędzi. Ja używałem go przede wszystkim do uformowania tutaj mojej cholewki i na ten moment kupienie takiego wałeczka to jest około 27 zł, przy czym korzystając tutaj ze znanego wszystkim polskiego serwisu aukcyjnego, możemy kupić taniej zamawiając z Chin,
ale chyba raczej tego nie polecam. Chyba lepiej zapłacić te kilka złotych więcej i ten wałeczek mieć u siebie za parę dni zamiast paru tygodni. Kolejne narzędzie typowo do pracy w skórze, jakiego używałem podczas tego projektu, to tak zwany groover, czyli takie narzędzie, które ma wymienne końcóweczki służące do obrabiania między innymi krawędzi skóry, tak? One pozwalają tak delikatnie ściąć trochę tej skóry, żeby zaokrąglić. Myślę, że to nie jest narzędzie obowiązkowe. Naprawdę świat się nie zawali, jeżeli w tych krawędzi jakoś specjalnie nie wykończycie. Koszt takiego narzędzia to jest na ten moment 40 zł. No i chyba najdroższe narzędzie, jakiego używałem podczas tego projektu, czyli szlifierka kątowa. Tak, żeby wygładzić, oszlifować tutaj tą moją podeszwę, oczywiście to nie musi być szlifierka kątowa, tutaj inne rodzaje szlifierek też się nadadzą. Natomiast jeżeli nie macie dostępu do żadnej z nich, to kątowa i tak jest tutaj najbardziej przystępna cenowo. Za około 100, może 150 zł taką szlifierkę nabędziemy. Nie będzie ona oczywiście najwyższych lotów. Ponadto uważam, że kupowanie szlifierki tylko po to, żeby zrobić parę butów, trochę mija się z celem. No w moim przypadku ja już szlifierkę miałem, ponieważ dużo pracuję w metalu. Myślę, że nic się nie stanie, jeżeli w waszych pierwszych butach tej krawędzi tutaj nie oszlifujecie. Można to wyrównać po prostu przycinając nożem i ewentualnie ręcznie próbując to trochę oszlifować. Natomiast jeżeli macie dostęp do takiego narzędzia i potraficie z niego korzystać, to zdecydowanie uważam, że taka oszlifowana krawędź będzie wyglądać po prostu lepiej. Jeszcze jedno niezwykle ważne narzędzie, o którym nie wspomniałem, to oczywiście igły do szycia w skórze. Można kupować pojedyncze igły, można kupić takie już gotowe zestawy. Taki zestaw to jest kwestia 5, 7, maks 10 zł, w zależności gdzie oczywiście kupicie. Tam będziecie mieć kilka igieł, które z powodzeniem zastosujecie do uszycia butów i potem w razie czego do innych projektów. Kolejnym niezbędnym narzędziem jest szpikulec, czyli takie małe narzędzie. W tym wypadku, ponieważ ta skóra jest dość gruba, no to bardzo ciężko ją przebić samą igłą, więc lepiej najpierw przygotować sobie otwory takim szpikulcem i dopiero potem przez te gotowe otwory przewlekać igły z nićmi. Podsumowując już teraz same narzędzia, jeżeli musimy kupić wszystko, no to niestety za same narzędzia musimy wydać kolejne 220, 230, nawet 250 zł. Oczywiście jeżeli weźmiemy tutaj taką minimalistyczną wersję, czyli nie kupujemy szlifierki, nie kupujemy groovera, które nie są niezbędne, ten nasz koszt spokojnie spadnie do tak naprawdę nawet może niecałych 100 zł. Także robiąc teraz już takie naprawdę podsumowanie kosztów, jeżeli musimy kupić zarówno wszystkie te materiały, które wymieniłem wcześniej, jak i wszystkie narzędzia, to uszycie takiej pary butów to jest koszt niestety nawet ponad 400 zł. 400 do 500 zł. Jeżeli mamy już przynajmniej część narzędzi, a najlepiej wszystkie z nich i płacimy tylko za materiały, to ten koszt spada nam do widełek około 200-300 zł. Trochę tutaj wrzucę teraz mojej opinii, oczywiście możecie się z nią zgadzać lub nie. Patrząc na to, ile pracy wymaga uszycie takich butów, i nie zrozumcie mnie źle, szycie tych butów było dla mnie niesamowicie satysfakcjonujące i jestem bardzo zadowolony z końcowego efektu i w ogóle z samego faktu, że podjąłem się uszycia takich butów, ale przy takich kosztach materiałów i ewentualnie narzędzi jest wysoce prawdopodobne, że uda wam się już kupić nowe buty skórzane u szewca. Oczywiście nie będą to takie buty tutaj z fajnym, widocznym szwem łączącym cholewkę i podeszwę, ale uda wam się kupić bardzo fajne buty skórzane klejone, z taką stworzone troszeczkę inną konstrukcją, gdzie tak naprawdę prawie całość buta jest łączona klejem. Moje też są łączone klejem, ale jeszcze dodatkowo szyte.
Więc no może zupełnie takich butów w tej cenie nie dostaniecie, ale zrobione inną metodą, które też uważam, że świetnie wyglądają, no już dostaniecie u szewca i nie będzie was to wtedy kosztować takiego ogromu pracy. Także naprawdę, jako osoba, która uszyła takie buty, polecam wam zastanowić się 3 razy, zanim podejmiecie się szycia takich butów. Opowiedziałem o kosztach, ile czasu zajmuje uszycie takich butów. W moim przypadku ja nie jestem profesjonalnym szewcem i nie pracowałem codziennie nad tymi butami. Poświęcałem kilka godzin pracy tygodniowo na nie. Zacząłem kompletować materiały i zacząłem je przygotowywać pod koniec listopada i skończyłem je na początku stycznia. Oczywiście, jeżeli pracowałbym nad nimi codziennie, no to ten czas można znacznie skrócić. W niecały miesiąc taką parę amatorsko można uszyć. I jeszcze jedna dla mnie przynajmniej bardzo ważna część, o której chcę wam opowiedzieć. Co zrobiłbym inaczej? Albo co uważam, że można poprawić? Jak na moją pierwszą parę szytą na kopycie jestem bardzo zadowolony. No niemniej nie ma co patrzeć przez różowe okulary, sporo jest tutaj do poprawy. Po pierwsze, to rozcięcie tutaj z przodu, które widzicie, ja je w końcu zrobiłem troszeczkę za płytkie. Dość ciężko wchodzą na moją stopę, ponieważ tutaj są po prostu bardzo dopasowane i to wycięcie jest po prostu za krótkie. Wystarczyłoby, żebym to rozcięcie przeniósł troszeczkę niżej, nawet o centymetr, a te buty były dużo szybsze do zakładania. Plus tego dopasowania jest taki, że nawet jak ja nie zawiążę tych butów, no to tak naprawdę nie ma opcji, żeby one zleciały z moich stóp, bo są tak dopasowane. Są bardzo wygodne, ale są też bardzo dopasowane. Druga sprawa, o której już wspominałem w poprzednich filmach, to kwestia tych nieszczęsnych czarnych plam spowodowanych klipsami biurowymi, których użyłem do tutaj złapania tych moich części buta. Sprawdziły się świetnie i dla takiego amatorskiego szycia butów polecam. Natomiast no prawdopodobnie gdybym miał znowu ich używać, to te miejsca bym pewnie okleił jakąś taśmą, żeby po prostu nie brudziły. Zakładając je na mokrą skórę, ten lakier, który użyto do ich tutaj zabezpieczenia, po prostu odchodził i wchłaniał się w skórę. Na moje szczęście sporo z tych plam było troszeczkę tutaj dalej wysuniętych niż ta ostateczna krawędź mojego buta, więc po odcięciu nadmiaru skóry bardzo dużo z tych plam po prostu odciąłem. Natomiast te, które jeszcze się zachowały, ponieważ ja te buty woskowałem i woskowanie pociemnia skórę, no to już w tych moich wykończonych butach te plamy są bardzo mało widoczne. One nadal są, na przykład tutaj z tyłu buta, ale są na tyle mało widoczne, że trzeba się naprawdę z bliska mocno przyjrzeć, żeby je zauważyć. Kolejna sprawa, która sprawiła mi troszeczkę problem, to było przyklejenie podeszwy zewnętrznej do międzypodeszwy. Koniec końców przykleić mi się ją udało i na razie wygląda na to, że trzyma się całkiem nieźle, ale stanowiło to pewien problem. W profesjonalnych zakładach czy w fabrykach zajmujących się produkcją butów mają oni takie specjalne narzędzia, takie specjalne prasy, w które te buty się wkłada i one tutaj jakby przyciskają tę naszą zewnętrzną podeszwę do reszty buta, powodując na całej tutaj powierzchni równomierny docisk no i po prostu pozwalają bardzo dobrze przykleić te warstwy. No ja oczywiście takiego narzędzia nie mam, więc no musiałem się siłować i tak naprawdę ręcznie to wszystko zrobić, a na koniec te buty owinąć gumkami elastycznymi, żeby ten klej na pewno związał i trzymał te buty. No to jest na pewno coś, co no na przyszłość jeszcze nie wymyśliłem, jak rozwiązać, żeby to zrobić lepiej, ale na pewno coś, co warto poprawić. Oczywiście, jeżeli robicie podeszwę klejoną, tak? Bo jeżeli nawet wasza podeszwa zewnętrzna jest klejona plus przyszyta, są takie metody, no to wtedy te szwy znacznie pomogą tutaj w
wytrwałości po prostu. Zostając jeszcze przy temacie klejenia podeszwy, następnym razem, jeżeli będę robił taką samą konstrukcję, to po połączeniu cholewki z międzypodeszwą, ja w tych butach odciąłem nadmiar skóry, oszlifowałem, dopiero przykleiłem podeszwę zewnętrzną i ją oszlifowałem. Robiąc następny raz coś takiego, najpierw przykleję podeszwę, dopiero odetnę nadmiar skóry i oszlifuję wszystko razem. Mając tutaj jeszcze okazję do powiedzenia paru słów, na początku nie spodziewałem się, że z tego projektu szycia butów wyjdzie z tego tak naprawdę mała seria filmów. Myślałem, że to będzie maks 2 filmy. Ale okazało się, że tego materiału jest tak dużo, że wolałem to podzielić na tak naprawdę 4 części i bardzo możliwe, że na tym jeszcze nie koniec. Planuję jeszcze zrobić jeden odcinek, przynajmniej jeden, może więcej w przyszłości, gdzie wybiorę się w tych butach i w swoim stroju na jakąś małą wędrówkę, na jakiś marsz, żeby po prostu zobaczyć, jak te buty się sprawdzą też w terenie. Miałem już okazję w tych butach być na treningu, gdzie trochę walczyłem, trochę maszerowałem i sprawdziły się bez zarzutu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taka troszkę inna forma filmu Wam się spodobała. Dla mnie to też było nowe doświadczenie, siąść przed kamerą i mówić po prostu wprost do kamery, zamiast tylko gdzieś tam w tle zajmować się rzemiosłem. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, a także do udostępniania tego filmu i całej tej serii filmów na temat szycia skórzanych butów. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia!